Witam w kolejnym odcinku Stolarskie Triki z Ameryki. Coś mi tu dzwoni. Later. Dziś porozmawiamy o naprawianiu szkód, jakie mogą powstać przy przeprowadzkach, jeżeli ktoś meble bierze ze sobą. Albo tak jak tu przywiózł mi właściciel domu drzwiczki, bo nie mam czasu, żeby do niego jechać. Przywiózł mi drzwiczki i mówi: ty, wymieniali mi kuchnię gazową i rogiem tak przywalili, zawadzili, i mówi, czy byś mógł coś z tym zrobić. Więc korzystając z okazji powiem parę słów na ten temat. Jeżeli są głębokie bardzo wgniecenia, to musimy czymś to wypełnić. I jeżeli, abstrahując od tego, jeżeli przygotowujemy materiał do malowania pod farbę, nie pod stain, nie pod bejce, pod farbę i nie będzie widać koloru wypełniacza na drewnie, ja preferuję Bondo do samochodów. To jest nawet z włókniną szklaną. To jest raz, że to działa bardzo szybko, że jest to chemoutwardzalne, więc jest, rozrobicie, zaszpachujecie, moment, przeszlifujecie, jest gotowe do malowania. I nie spotkałem z żadnych specjalnie do drewna wypełniaczy, żeby były tak trwałe i tak twarde jak Bondo. Jaki jest problem z tym? Nie daje się to stainować, także jeżeli używacie wypełniaczy do drewna i musicie to bejcować, musicie dobrać wypełniacz do koloru drewna i to też nie zawsze się uda, dlatego że wiadomo, że wypełniacz, jeżeli wygląda na drewnie tak samo, po położeniu stainu bejcy może wyglądać zupełnie inaczej, a po położeniu lakieru to już w ogóle inna historia. No ale to tak na marginesie. Tu mam taką skrzynkę z rzeczami do napraw różnych, właśnie tego typu. I jeszcze muszę powiedzieć, mam tu takie epoksydowe patyki, to się nazywa epoxy stick. To jest w różnych kolorach, można kupić i to daje się stainować, bejcować. Przepraszam za mój polski, ale po prostu od tylu lat nie pracuję w polskim słownictwie, że nawet nie spotykam żadnych Polaków od 9 lat na żadnych robotach, także po prostu mi to ucieka, musicie mi to wybaczyć. Ten styk, czyli ten patyk, on jest zrobiony tak, że po zewnętrznej jest jeden kolor, wewnątrz jest drugi kolor, kroimy to, ugniatamy jak plasteliny, wypełniamy i potem to jest chemicznie utwardzone i to bardzo szybko zasycha, praktycznie w tym samym przedziale czasowym co Bondo, a możemy to czasami pobejcować, nie zawsze, przy jasnych kolorach zapomnieć, przy ciemnych udaje to się. Pomimo tego, że to jest koloryzowane, nie wygląda to perfekcyjnie i przy wysokiej klasy meblach lepiej jest wyciąć i zrobić wstawkę drewnianą z tego samego drewna, przyszlifować, wtedy to lepiej wygląda niż wszelkiej maści wypełniacze. Takie jest moje zdanie. Jeżeli są małe zadrapania, w wielu krajach można kupić takie, to jest pojemnik metalowy, aluminiowy, normalnie to nie jest gryfel, no, jak w mazakach, kawałek drewna nasączony tą substancją, która jest w środku. I kolor jest tutaj, jaki to kolor jest,
Oczywiście przed użyciem trzeba sprawdzić na kawałku tego samego materiału albo gdzieś z tyłu, gdzie to nie będzie widoczne, czy ten kolor, jak już dobierzemy tu, na tym pasku, czy on rzeczywiście będzie pasował nam do tych drzwiczek. Czyli są takie, do płytkich zadrapań możemy to użyć. Jeżeli są troszkę głębsze zadrapania, o, jeszcze mam tutaj takie farbki, widać, że to jest użyte bardzo. Jeżeli zadrapanie jest naprawdę nie płytkie, a musimy podmalować coś, to możemy kupić takie specjalne farbki. Tu jest rozpuszczalnik. Pędzelek praktycznie, którego nie widać, to jest taki artystyk. Artyści, malarze albo kobiety do... Nie, to jest artystyczny. I możemy to podmalować. Te kolory się miesza ze sobą, gdzieś na jakimś kawałku dobrać jak pasuje, wtedy się podmalowywuje i to też wygląda dobrze. Te farby można kupić praktycznie w sklepach dla zawodowców ze sprzętem do malowania, ale nie tam, gdzie są pistolety i farby, tylko z takim sprzętem, raczej akcesoria. Potem co ja tu jeszcze mam? Oczywiście tych mazaków to mam tutaj całe pudełko. Jeżeli dobrze jest mieć ze sobą dużo pędzelków na zmianę, dlatego że jeżeli się coś podmalowywuje, często ten pędzelek potem już jest nie do użycia, bo ta farbka robi go sztywnym i potem jak chcemy go używać, to tak jakby drutem malował. Wygląda to źle, dlatego zapas pędzelków zawsze musi być. Jeżeli przetrze Wam się brzeg, to można kupić, to nie jest to, można kupić coś takiego, to są różne kolory, można te kolory dobrać do koloru bejcy i to jest tak zwany edge stick. Do czego to służy? Jak będę robił program o steinowaniu i o sprayowaniu, to Wam pokażę, że jeżeli się położy podkład i potem to się przyszlifuje, to często na bardzo ostrych krawędziach jest minimalnie przetarte i można to bejco z powrotem położyć, ale często jest, że jak bejco kładziemy, to ta bejca nam wsiąknie pod ten podkład i są takie, wygląda jak rozmazane i wygląda to po ostatecznym lakierze, wygląda to naprawdę źle. Dlatego ktoś dawno wymyślił taki edge stick, to jest ten, jak to przetłumaczyć, patyk do krawędzi. I po prostu przejeżdżamy krawędź w danym kolorze, pociągamy szmatką i ta przetarta krawędź naprawdę jest przykryta. Jak położymy na to lakier, wygląda to perfekcyjnie. Bardzo to lubię, to nie jest może najtańsza rzecz, ale takie pudełko, nie wiem, z 7 lat to mam, także to warto w to zainwestować. To są takie rzeczy, które niewiele książek o tym mówi, niewiele programów, a ułatwiają życie i powodują, że wchodzicie na wyższy poziom swoich umiejętności i powodują, że ktoś widzi Wasz mebel, ktoś je zna i mówi wow. To właśnie świadczy o tym, że jesteście zawodowcami. Do dość głębokich wgnieceń można, to jest praktycznie bardzo dużo kolorów,
to są coś takiego jak kredki woskowe, ale to jest inny wosk, to jest, nazywają to crayon, czyli kredka, ale i na każdym jest kolor napisany i można sobie sprawdzić jak się podgrzewa na szpachelce na metalowej, można uciąć kawałek nożem jednej, drugiej i na szpachelce podgrzać, to się pięknie rozpuszcza i można to pomieszać i z tylu kolorów praktycznie można dobrać do każdego koloru, żeby to załatać i żeby tego wgniecenia nie było widać. Ja postaram się to zrobić w tej chwili, jak to się robi. Muszę wziąć żyletkę. Mam żyletkę, to jest bardzo ważna rzecz, zaraz Wam pokażę, do czego jest ta żyletka. Więc jeden z tych, który mi się wydaje, że będzie pasował, biorę i po prostu tak jakbym malował. Podczas tarcia ten wosk się rozpuszcza i chwyta materiał i zostaje. I to powoduje, że to wypełnia nam. Przy większym wgnieceniu, to jest takie bardzo duże, używam zapalniczki po prostu. Podgrzewam to się nam rozpuszcza i wtedy wpycham to i wyrównuję to żyletką właśnie. Wyrównuję żyletką, poczekam aż to trochę przyschnie, ten wosk i wtedy bawełniane szmaty to jest bardzo ważna rzecz w stolarstwie, czy to przy klejeniu, czy to przy naprawianiu różnych rzeczy. Teraz na płask, prowadząc żyletkę, zbieramy ten lakier, jak to się mówi, ten wosk, ten wypełniacz. No i to już jest złom. Zostało nam to w miarę ładnie wypełnione. Trochę kolor jest nie taki, więc muszę wziąć coś jaśniejszego. To jest Old Mahogany, a tu jest Brown Mahogany, czyli czerwony mahoń i brązowy mahoń. Zobaczymy brązowym mahoniem, może będzie lepiej. Myślę, że będzie to dużo lepiej. Oczywiście te drzwiczki ja będę musiał pomalować, bo one po prostu są poobijane. Jeszcze w innych miejscach jest po prostu sam tylko lakier uszkodzony, ale chcę Wam pokazać, jak to można zrobić bez malowania. Więc ten kolor, co wybrałem, drugi jest lepszy. A spuszczę troszeczkę w te duże praktycznie z bliska to widać, a z daleka, jak się założy te drzwiczki, to praktycznie nie będzie tego widać. Można to jeszcze podmalować, bo to się daje podmalowywać. Te krajany, te kredki
bardzo dobrze wyciera się też naftą. Normalną naftą. Mam tutaj w butelce, w tej skrzynce naftę. Wszystko możemy przetrzeć, to ten brud nam zejdzie, co tutaj kurde jakieś tam było z tej kuchni. Muszę coś podmalować jeszcze. Przepraszam bardzo, muszę. A nie, niech to. Później odbiorę. To jest, trzeba przyznać, że naprawianie takich szkód to jest artystyczna robota i to nie można przy tym pospieszyć. Nie da się przyspieszyć. Ja tu zrobię zdjęcie potem z tego. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to już jest do zaakceptowania i jeżeli to się założy, to trzeba palcem pokazać, że to tam jest. Tak to nie widać tego. Pewnie w kamerze, w aparacie to uwydatnie będzie bardziej widać niż to jest widoczne w życiu. Ale, no bo kto robił zdjęcia, to wiesz, że czasami coś ledwie jest widoczne, zrobicie zdjęcie i to jest po prostu to uwydatni. Tak już jest, no ale mówię, to pokazałem Wam, jak naprawić można te mazaki koloryzujące, one się nie zmywają, tylko rozpuszczalnikiem, więc uważać, jeżeli dobierzecie nie taki, chcecie zmyć to i zmyjecie rozpuszczalnikiem, to możecie uszkodzić lakier, który tam jest. Dlatego trzeba używać tego szczególnie ostrożnie i lepiej wziąć za jasny niż za ciemny, bo potem macie problem. Daje to się zmyć też naftą. Nafta zazwyczaj nie uszkadza lakierów, ale zawsze lepiej zrobić próbę, bo teraz tych ekologicznych lakierów jest tyle, że po prostu czasami może być wielkie zdziwienie. To na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia wkrótce.